Kupiłem edycję limitowane jedzenia ze sklepów, a dzisiaj je sobie przetestujemy. A zaczniemy od tych lejsów. To są lejsy o smaku żeberek z pieca. Oczywiście edycja limitowana. W ogóle siemano wiara, witam cię na kolejnym odcinku na tym kanale. Jeżeli tego jeszcze nie robisz, zasubskrybuj ten kanał. Tutaj są takie szybkie testy przy stole. Może jeszcze rozkręcę tutaj inny content, więc obserwuj, lajkuj i lecimy. Te chrupki są chyba do kupienia w Żabce. Czy w Żabce? Nie wiem, nie pamiętam, szczerze mówiąc, więc ci później powiem. Ej, jak pachną! Wiem, co to za zapach. Wiem, co to za zapach. Mam to. Moje rodziciki może to skumają, ale kiedyś takie były chrupki Chio Chips. Nie wiem, czy kojarzysz? Nie. Nie kojarzysz chrupek Chio Chips? No, musiałem sprawdzić. Ale... Chio Chips i w nich były karty Dragon Balla. Ja nie mogę, jaki jestem boomer. Chłopie, to jest smak właśnie, tylko właśnie tam to nie był mięsny smak, ale mega podobny. Tam był taki pizzowo-mięsny smak. I są bardzo podobne, bardzo dobre. Żeberka z pieca. Ja nie mogę, jakie dobre chrupki, bym jadł. Ogólnie mamy dzisiaj mnóstwo chipsów na odcinku, bo edycje limitowane najczęściej pojawiają się w chipsach. Zabierzcie te chipsy ode mnie, bo zjem całą paczkę. No to jadłem. To są Chio. Tylko, że paprykowe one są. No, ale Chio Chips takie były kiedyś, taka reklama była. Chio Chips. Kurde. Nie chcę na start dawać 7/7, ale daję 6/7 i wybierzemy sobie ten najlepszy produkt z edycji limitowanej, który warto zachować i kupić, żeby mieć na zapas. Mega dobre. Takie mięsne, fajne, właśnie dobrze przyprawione. Szkoda, że to są tłuste lejsy. Jakby były z pieca, kupowałbym człowieku dzień w dzień i miałbym zapas na 8 lat. Dobre, nie? Dobra. Ja daję 6/7. Lecimy z kolejnym smakiem, również lejsów. Słoneczny pomidor. Nagrzany, Sycylia, te wszystkie sprawy, tam gdzie słońce dochodzi, tam pomidory są mega słodkie i pyszne. I zobaczymy, czy faktycznie tutaj tak będzie. Chips jak chips, ale czy będzie słoneczny? Są słodkie, czyli mocno napromieniowane. W sensie od słońca, nie że jakieś tam, wiesz, promieniowanie gamma. Też dobre. W ogóle dobre aromaty dają w tych edycjach limitowanych. Serio. Mniej mi siedzą niż tamte, ale są bardzo dobre. 5/7. Chyba. Taki słodki pomidor to jest. To też No, zajebiste, co jest grane? 30 fat na 100. Ja pierdzielę. Zjadłbym je. Papa. Jak jesteśmy w tematyce lejsów, no to zostańmy jeszcze w tematyce lejsów. Lecimy teraz z smakiem creamy, oplułem się. Creamy cheese and basil. Chyba nie jadłem nigdy chipsów o smaku bazylii. A to jest creamy cheese, czyli taki fromaż. Mniej intensywnie pachną niż tamte. Chips jak chips. Ej, mocno bazylię czuć. Tak, bazylia to jest taka aromatyczna przyprawa, która od razu zapada ci w kubki smakowe. Jest okej, ale dla mnie na przykład za mocno bazyliowe są. No, tego cheese w ogóle nie czuć. No, sama bazylia. 3-4 bym dał. No, dużo. Może nie dużo, ale słabsze naprawdę. No, to, no 4. Do zjedzenia, ale no tamte po prostu biły na głowę. A to będzie szybki odcinek chyba. Dawaj znać, czy lubisz taki szybki content. Dobra, potrzebuję chwilę przerwy z chipsami i lecimy teraz z Oreo. Z limitowanym smakiem neapolitańska edycja to jest. Z Neapolu, kurde. Człowieku, lody chyba to są. Tricolore lody, czyli czekolada, truskawka oraz wanilia. Nie jadłem jeszcze takich nigdy. Edycja limitowana. Te pamiętam, gdzie kupiłem. Te kupiłem w Half Price. Taki sklep. Ej, to są te! 3 są w środku. Ja pitołem. Dużo ich. Ale fajnie, że są 3 opakowania, możesz podzielić się z rodziną. Ale kosztowały 25 zł. To teoretycznie nie jest źle. Jak za edycję limitowaną masz 3 takie w środku, po 400 gramów masz tutaj. No to dużo, to spoko cena, jak na edycję limitowaną. Ale czuję, jak już pachną. Zajebiście pachną. Truskaweczkę wyczuwam. Takie Oreo z drugiej strony i z pierwszej taki sam. Dobra, losujemy. Orzeł czy reszka? Oreo. Trochę mało chrupkich herbatnik. Jakby przeleżane były, może edycja limitowana z 2002. Ale środek mi pasuje. Lekko truskaweczka się przebija. Chyba najbardziej z tych 3 smaków. Czekolady chyba nie czułem, tutaj chyba coś pomyliłem. Nie, no jest czekolada też narysowana. Ale nie czułem, bardziej wanilia, truskawka. No bo w środku tej czekolady nie ma w tym kremie, jest tylko po prostu jakoś... Herbatnik, okej. A moja wyobraźnia już tu podziałała, zobacz, że tu na lodzie jest i wszystko. Oreo. Złapaliście mnie. Są dobre, ale teraz pytanie, czy mają tutaj faworyzację na pierwsze miejsce? No myślę, że tamte chipsy zrobiły lepsze wrażenie. Ale ja bym tu z 5-6 dał. No, bo są dobre. O, są dobre. Na razie wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre. Lubię jeść. No nie wiem, no dałbym tutaj... Wybierz. A ty?
Ja? Jak byś dał, no? Pomóż. Ja bym wszystko dał 7 na 7, bo lubię jeść, więc muszę być obiektywny. Też bym dał między 5 a 6. No to damy 5, bo naprawdę są ok, ale ten herbatnik za miękki. Jakby był chrupki, to by była 6. Naprawdę, fajne, dobra cena jak za tyle Oreo w środku. Ale jednak tam te żeberkowe chipsy po prostu na topce muszą zostać. Lecimy dalej. To może polecimy teraz z Millerami. Jak już mamy, wracać. Jak już mamy temat słodkich napojów i takich po prostu smaków bardziej nie chipsowych, no to mamy w Żabce takie 3 nowości, limitowane edycje napojów Mango Jogurt. Mamy tutaj Choco Coco oraz Hazelnut Cream Dream. Fajne nazwy. Od czego zaczynamy? Od najgorszego. To nie wiem, co może być najgorsze. Chyba ten Choco Coco mi się wydaje, że może być najgorszy. Co? No. Mi się wydaje, że mango. Lubisz kokos? Ja tak sobie właśnie. Znaczy ja lubię, ale to nie jest mój na przykład taki topowy smak. No ja też lubię, ale nie jest to Dla mnie najlepszy może być mango. Ale wydaje mi się, że ten może być najlepszy, bo lubię czekoladę. To zaczniemy od kokosa. Dobra, wstrząśnięte, niemieszane, czekolada, kokos. Jak bałty. No to taka barwa mleczka czekoladowego. Po tym Oreo teraz takie trochę rozwodnione dla mnie to jest. Ale kokos fajnie, wyczuwalny. Na pewno nie przyjmuje, na pewno czuć czekoladę. A kokos delikatnie tam w tle, ale jest taki orzeźwiający. No, nie jest taki słodki, no to jest plus. A cukru ile? O kurde, dużo. 40 gramów chyba. No nie, no ja ci powiem, że dałbym tutaj... Jak tam dałem 5 Oreo, no to tu też bym dał 4-5 tak. No to damy 5. Ja tak mówię, kokos to nie jest mój przodujący smak, więc damy tutaj 5. Fajny, ale liczę, że te będą lepsze. To lecimy teraz mango jogurt. Barmański ruch. Barwa, która mi się teraz wymieszała z czekoladowym. A mam nadzieję, że to nie wpłynie na smak. Ale łyk poszedł, aż mi do gardła wjechało. No, one nie są słodkie aż takie, czy wydaje mi się? No nie. No, cukru, wuchta, słodycze, tak wiesz. Co może być mylące, bo kupujesz sobie, pijesz i myślisz, o mało słodkie, to pewnie bez cukru. A tutaj cukrzyca welcome. Nie, no powiem ci, że okej. Delikatne mango. Takie bardzo delikatne aromaty są, wydaje mi się. Ale na pewno dla mnie gorszy niż tam. Gorszy, no. 3, myślę, no. 3, więc na razie na drugim miejscu za kokosem. A zdziwiłem się. No i z tym wiążę największą nadzieję. Orzech tutaj. To mi przypomina Kinder Bueno na wizualizacji. Więc może być kozak. Ej, pachnie Kinder Bueno. Trochę vibe Monte jest, no. Nie ma szału, też nie słodki, ale jak mam się uprzeć, to mi bardziej to niż kokos smakowało. Ale też dałbym 5 na 7, max. To mi bardziej kokos. Tak? Okej, czyli Wojty daje tak, ja daję tak, czyli można powiedzieć, że na równi w zależności od kubków smakowych, no ale nie przekracza 5 na 7. Fajnie spróbować, ale myślę, że podstawowe edycje tutaj w tym wypadku są lepsze niż edycje limitowane. To co? Wracamy do chipsów, bo jeszcze ich jest pełno. To mamy teraz Pringles. Właśnie ostatnio ktoś mi powiedział w komentarzu, że źle wymawiam Pringles. Jak poprawnie wymówić Pringles? Czatu GPT zapytać. Dawaj, sprawdzamy. Pringles czy Pringles? Pringles. Dobra, dawaj. Muszę to wiedzieć, bo ja czasami mówię źle i później mi wytykacie. Powiedz mi, jak poprawnie wymówić nazwę chipsów Pringles? Żyjesz? Конечно, жив. Я тут готов общаться. Co jest, kurde? Jeszcze raz, czekaj. Ej, mówimy po polsku. Jak poprawnie wymówić nazwę chipsów Pringles? Jasne, mówmy po polsku. Jeśli chodzi o wymowę Pringles, to po polsku zwykle mówimy coś w stylu Pringles. Pringles. Mamy tutaj chipsy Pringles Passport o smaku focaccia i mamy roast pepper hummus, czyli mamy 2 smaki, taki trochę włoski, trochę węgierski. Zobaczymy, który będzie lepszy. Dobra, otwieramy. To jest edycja Passport, czyli tutaj podróżnicza edycja, pewnie na lotniskach można je kupić. Ej, focaccia fajna. Też lekko bazylię, tymianek czuć tutaj, tymianek chyba bardziej. Albo rozmaryn. Chyba to jest rozmaryn. Tak, rozmaryn. Oregano i rozmaryn tu jest. Dobre. Siedzą mi, no. Dobre. Siedzą, no. Trochę takie fromage. Lekko, nie? Czy nie? Fromage? Albo i nie. No nie wiem, ale czy... Albo może takie mięsko trochę jakieś. Kurde, właśnie nie umiem sobie Czy tak- ciężko określić smak, nie? No. Na pewno zioła są tutaj. Dla mnie są mocno te zioła. No, takie zaziołowe trochę, no. Ale ja lubię rozmaryn, więc mi to siedzi. Ale no, 5 myślę, że dałby max. Cały czas na topce żeberka. A tutaj bierzemy roast pepper i hummus, człowieku. Okej. Cieciorkę czuć trochę, nie? Trochę jest smak cieciorki. Nie są złe, ale dałbym 4.
Jakiś kwasek czuć tutaj. No takie dziwne jakieś. 3-4 bym dał, no. 3. Okej, no to damy trójkę, bo faktycznie lekki kwasek na końcu, taki dziwny posmak. Focaccia dużo lepsza. Te nie bardzo, ale cały czas lejsy żeberkowe na pierwszym miejscu. No to teraz lecimy z Crunch Chips. Lorenz dali smak kremowa papryka. Czasami mi się wydaje, że te edycje limitowane to jest na zasadzie takiej, że dodają określenie smaku typu kremowa papryka do zwykłej papryki i dają limitowaną edycję. Okej. Summer Edition, to jest letnia jeszcze edycja, letnia limitowana edycja. Tam były słoneczne pomidory, tu jest kremowa papryka. Może zaraz będzie, człowieku, napulchnione masło orzechowe? Dziwne są. Takie, kurde, jakby jogurtowo, paprykowe trochę? Da, jeszcze, bo mało smaku jak mają. Mało smaku, no? No może spróbuję tego z ziemi. Może będzie miał więcej smaku. O, tak czuć. Nie no, kremowa papryka bez szału. Tu jest wizualizacja jakiegoś takiego dipu, więc może to jest takie ala jogurtowe coś, ale szału nie robi. Ja bym dał, chyba 2-3 bym dał. Ogólnie są zjadliwe. No to damy trójeczkę. Mało smaku, porównując do tamtych. A ja lubię bardzo intensywne, fajne chrupki, więc damy trójeczkę. Teraz mamy jeszcze crunch chipsy. Znowu, chili con carne, smaki świata, też edycja limitowana, tym razem Mexico. Welcome to Mexico. Te są już takie większe, tamte były jakieś w ogóle poniszczone chyba, albo jakaś zjechana paczka była, albo miałem pecha. Są bardziej miękkie, takie bardziej chrupkie. To miękkie czy chrupkie? Po prostu są takie bardziej napowietrzone, o. No, trochę Meksyk czuję, ale bez szału. Jakiś taki mały smak. No w ogóle crunch chips słabo doprawia chips chyba. Próbuję tu zlokalizować jakby taką jedną rzecz, która najbardziej się wyróżnia. Jeden smak. Nie wiem właśnie co to jest. Lekka cebula i taki mięsny jakiś delikatny posmak. Myślę, że podobna półka co kremowa papryka. 3-4 bardziej, no trochę lepszy niż kremowa papryka. Da, ale cały czas 3. No to zobacz. Są Doritosy, czyli totalnie inna półka. Chipsy kukurydziane. O smaku pizza, edycja minecraftowa. Myślę, że ta edycja limitowana już się kończy, no bo hype na Minecrafta, ten film już chyba przemija. Duży chips. Lubię Doritosy. Jest mocny smak. Ta pizza jest spoko. Ale mam wrażenie, że po tych wszystkich poprzednich te również są takie trochę nie za mocno przyprawione. Jest mocny smak. W Doritosach jest ten problem, że mocno podstawę czuć, czyli kukurydzianego chipsa i ciężko tutaj aromat przebić. Bo nawet jak masz mocny aromat, to za chwilę czujesz kukurydzę. 4, 5, chyba 4, co? No. Chyba 4, no. Kurczę, ale wkręcają. 4, Doritos lubię mega. ale jak jesz, to już po chwili robi się 5. Więc dałbym 5. No to lecimy ze smakiem krewetkowym. Lubisz krewetki? Bardzo, ale Okej. w chipsach nie zawsze są... No dobra, to zobaczymy. Lejsowy, smak krewetkowy. Ale pachną rybą. No zobacz to. Mogę. Pussy flavor. Znowu? nie wiem skąd wiem, ale... Białe chipsy. Lekko słodkie. To jest o smaku kraba. To nie jest krewetka. To jest krab. Sorry. Owoce morza. Tak. Bez szału. Zjeść bym zjadł. Mi zasmakowały. Okej. No ja bym taką 4 dał. Może. O, to trochę słodkie. Ale mi zasmakowały, ale to jest wszystko. Ale... No kurde. To Wojty 6, ja bym 4, to razem dajemy 5. O. Nie, to daj 4. Nie no, daję 5. cztery. Daję 5. Wspólna skala. Kręcają, no. Damy 5 na 7. Żeberka still on the top. Zmieniamy na słodkie. Mamy tutaj Toffifee. Edycja limitowana, biała czekolada. To jest taka edycja limitowana, która według mnie długo jest w sklepach już, bo ja to kojarzę z ponad rok już. Ale jest edycja limitowana. To nie wiem, czy oni tak zrobili taki bait, że dają edycję limitowaną, która zostaje już na zawsze? Ale nie pamiętam jak to smakuje, szczerze mówiąc. Chyba nie jadłem tego, no może tam gdzieś, ja tyle rzeczy jem, że czasami mogę się zapomnieć, ale... Wydaje mi się, że nie jadłem jeszcze tego typu Toffifee w białej czekoladzie. Właśnie, z Toffifee się wyciąga tak, tutaj, o patrz. O tej, patrz, taki cuks. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz white eyes. Białe oczko. Spoko, O, jest wszystko dobre. Jadłeś kiedyś takie ciastka kajmaczki? Nie pamiętam jak to wygląda. Kajmaczki to jest takie kruche ciastko z takim budyniem, takim kremem budyniowym w środku i to właśnie na górze tak zastyga jak to, ale jak to ugryziesz, to taki jest płynny krem. Zajebiste, to była moja zmora dzieciństwa, przez to byłem mega gruby jak byłem młody, bo to jadłem po prostu op pełno
i powiem ci, że to mega jest smakiem podobne do tego. No i z sentymentu dałbym 6 na 7, no. Jest to dobre i teraz mam dylemat. To Fifi czy chipsy żeberkowe? Poczekam do końca, więc oglądaj do końca, bo jeszcze mamy ostatni produkt. Ale tu muszę to rozkminić jeszcze, czy 6 na 7, ale czy dajemy wyżej, czy niżej, zaraz zobaczymy. A zakończamy tym, czyli mamy tutaj gumy Mao-Am o smaku purple, bez dodatku jakichś takich tych barwników. Ciekawe. Edycja limitowana, gumy o smaku owocowym oraz smaku coli, czyli owocowa cola to jest. To wygląda dziwnie. To czym oni zabarwili, jak to jest naturalne? A to jest napisane Mystery Flavor, czyli to nie wiadomo. Mystery Flavor, patrz, widzisz? A jest edycja limitowana i jest napisane z tyłu owocowo o smaku coli. Wtedy jaki to jest smak? Coś tam kończyć. Ale jaki byś powiedział, że to jest smak? Patrz, to jest konkurs, nazwij ten mystery smak i wygraj coś. No spoko są. Lekko kwaskowate. Ja bym powiedział, że winogronowa cola? Ja chciałem dać jagodowa. Jagodowa, okej, no. Bo tutaj się inspirujemy tym kolorem, nie? Ale to może w sumie barwnik być niezwiązany ze smakiem. Ale coś kwaskowatego. Jakaś kwaśna cola. Ale spoko są. 5 na 7, 6? No to już zadecyduj. A ty byś ile dał? Ja bym to dał 6 na 7, bo mi to wkręcamy do jad. Ja piątkę będą. No to damy piątkę, no bo to są w sumie to jest tylko cukier, nie? A w sumie tam tylko tusz. No są dobre, nie? Może na 6. Ja chyba dam 6, no. Ja lubię takie gumy, szkoda zębów, ale lubię. Damy 6, ale nie wierzę to na topkę. No to teraz rozstrzygnijmy. To Fifi czy Lay's? Co byś wybrał? Chyba to Fifi. To Fifi? Chyba tak. Okej, ja Ale chyba ty decydujesz. Lay'sy. Ja bym Lay'sy, więc mam remis. Dobra, to zróbmy tak. Bo to jest, wiesz, inna półka, nie? I to i to. Wyjątkowo w tym odcinku decydujesz ty, bo według mnie to jest na równi dobre. Napisz w komentarzu, co wygrywa według ciebie. Jeżeli widzisz już komentarz to Fifi lub Lay's, to po prostu polajkuj i zobaczymy, co będzie miało więcej lajków. Wybór zostawiam wam. Pozdro.